Siemanko, dzisiaj przepolerujemy sobie kilka krawędzi. Jeśli chcecie uzyskać taki efekt jak na zbliżeniu, to zapraszam Was do oglądania. Jak pewnie oglądaliście jakieś inne filmiki, to zazwyczaj było tylko tak, że ktoś sfazował krawędź, nałożył jakiś specyfik na krawędź, przeciągnął parę razy drewienkiem, no i to było w sumie wszystko, jeśli chodzi o polerowanie krawędzi. No ale z doświadczenia Wam powiem, że na dobrą krawędź, taką ładną, błyszczącą, wpływa trochę więcej czynników i na samym początku trzeba wziąć pod uwagę samą jakość skóry. Tutaj możecie zauważyć, to jest dość gruba skóra, garbowana roślinnie. Jak będzie widać, jej struktura jest bardzo zwarta. Spód, czyli mizdra, jest wyszlifowana, wykończona. Po zgięciu także możemy zobaczyć, że ta wewnętrzna krawędź tworzy ładny, równy łuk. Nic tu się nie marszczy, nie faluje. No i to oznacza, że ta skóra jest bardzo dobrej jakości, jest zwartą, ma strukturę. A spójrzmy teraz na tą skórę. Tu już widać, że ten spód nie jest najlepszej kondycji i po zgięciu widzimy tu wewnątrz załamania. Nie jest równy, gładki łuk, czyli to oznacza, że jej struktura jest bardzo rozlazła. Te wszystkie włosy od strony mizdry są tylko ulizane na czas sprzedaży. Tak to wygląda jakby na samym początku. To jest ta sama skóra. No a tak wygląda po pewnym czasie, jak to się zacznie zginać, pracować, to wszystko zaczyna się rozsypywać. No i zrobienie ładnej krawędzi błyszczącej z takiej skóry może być czasami nawet niemożliwe, albo poświęcicie na to tyle czasu, że będzie to po prostu nieopłacalne. A sama ta krawędź i tak bardzo szybko zacznie jakby tracić tą jakość, bo to wszystko zaczyna się rozchodzić, pracować, te wszystkie włókna zaczynają się rozklejać, no i cała nasza praca idzie na marne. Tutaj można też zobaczyć inną skórę słabej jakości. Na pierwszy rzut oka widać, że może to jest dość gładkie, ale już widać te kudły, które są tylko ulizane i z czasem to wszystko zaczyna się rozpadać. Ta skóra może być fajna do jakichś takich bardziej artystycznych wyrobów, może do jakichś rzeczy z epoki konkretnej, ale jeśli chcemy mieć ładną, błyszczącą krawędź z takim szklanym efektem, to musimy postawić jednak na skórę dobrej jakości, z ładną mizdrą, zwartą strukturą. To pozwoli nam właśnie na szybką pracę z tą krawędzią, no i bardzo dobry efekt końcowy później. To jeszcze czarna skóra. Można zobaczyć, jak ta mizdra wygląda. Ona nie jest wykończona z tej strony, ale jest bardzo krótka, wyszlifowana. Struktura widać jest też bardzo zwarta. Tu jeszcze dla porównania jeszcze raz. To jest dobra skóra, widać ten łuk i obok słabej jakości. Tak też możecie rozpoznać, jak kupujecie skóry, czy one są dobrej jakości, czy mają zwartą strukturę, czy są w pierwszym gatunku, bo ta skóra na pewno nie jest pierwszego gatunku. I to trzeba mieć na uwadze, jak się kupuje skóry. Kolejnym elementem jest samo klejenie. Możecie zostawić tutaj łapkę, jeśli chcecie przy okazji. Ja używam kleju wodnego, zabezpieczam go tą rękawiczką, żeby mi nie dochodziło powietrze, jeśli nakrętka byłaby nieszczelna. Dodatkowo owijam to jeszcze workiem na śmieci. Na klej mam taką tackę, to jest chyba malarska, wykonana z takiego fajnego plastiku i ta szpatułka też podobnie z tego samego plastiku, że ten klej można po prostu z tego skulać. Nie trzeba tego myć, bo czasami ciężko jest zmyć ten klej, zwłaszcza z pędzli. Zazwyczaj po prostu trzeba je wyrzucić. Także ten zestaw do klejenia polecam. W komentarzu pod filmem też podam Wam nazwę kleju, z jakiego korzystam. No i dobra, przechodzimy do klejenia. Pokażę Wam też, o co chodzi. Kawałek papieru do klejenia. Nalejemy troszkę kleju. Samo klejenie jest bardzo ważne, ponieważ warstwa kleju, która znajduje się pomiędzy tymi dwoma warstwami skóry, musi być jak najcieńsza. To po prostu też nam później wyjdzie po wypolerowaniu tej krawędzi, jeśli tego kleju będzie za dużo. Więc przy nakładaniu tego kleju staramy się dać jak najcieńszą tą warstwę. Jeśli jest taka konieczność, to staramy się jeszcze ściągnąć ten nadmiar kleju,
Ja używam kleju kontaktowego, czyli nakłada go się na wszystkie warstwy, które są ze sobą klejone. W tym przypadku kleimy dwie warstwy skóry, więc nakładamy ten klej na dwie warstwy, na dwie strony. Robimy też także próbkę, gdzie jest za dużo tego kleju, tak żebyście mogli zobaczyć, jaki efekt później powstaje. Mam nadzieję, że uda się go uzyskać. No i teraz jak mamy nałożony klej, to staramy się ewentualnie jeszcze ten nadmiar zdjąć, zwłaszcza z tych krawędzi, które będziemy polerować. Mamy cienką warstwę kleju. Teraz czekamy, aż wsiąknie, odparuje. W tym czasie nakładamy na drugą stronę. Mamy nałożony klej. Staramy się ściągnąć te grubsze warstwy, jakieś grudki. Musimy chwilę poczekać, aż po prostu ta powierzchnia zrobi się jednolita, to znaczy, że ten klej już będzie gotowy do sklejenia. Czy te warstwy będą gotowe do sklejenia. Jak widać, jest dość przezroczyste, nie ma już białych plam po kleju, więc wszystko jest gotowe, żeby to skleić ze sobą. Staram się najpierw lekko jeden czubek przyłapać i nie sklejam jakby całej powierzchni naraz, tylko najpierw tą krawędź, którą później będę obrabiał, tak żeby ona była jak najbardziej równo sklejona, żebyśmy musieli jak najmniej zeszlifowywać, żeby wyrównać ten brzeg. Delikatnie najpierw, tak żeby ewentualnie dało się jeszcze oderwać i wprowadzić jakieś poprawki. Mamy mniej więcej przyłapane. Tu cały czas jeszcze jest rozklejone. I teraz łączymy to. Możemy to naciskiem własnych rąk. Można też użyć takiego wałka. Przy dociśnięciu najważniejsze jest, żeby wytłoczyć to powietrze, które zostało ewentualnie jeszcze pomiędzy warstwami, tak żeby ten klej całkowicie złapał i te warstwy były sklejone razem ze sobą. Możemy także użyć młotka, żeby sklepać tą krawędź, tak żeby ewentualnie jeszcze wycisnąć jakiś nadmiar kleju, który nam się przy nakładaniu ułożył, tak żeby była bardzo cieniutka warstwa tego kleju pomiędzy warstwami skóry. Bo zobaczycie później przy polerowaniu krawędzi, no będzie widać później ten klej. Zwłaszcza jeśli będziecie na końcu malować jeszcze tą krawędź jakimiś farbami, no to ten klej może złapać farbę albo w ogóle jej nie złapie i będzie bardzo kontrastował jakby z całym kolorem. A wykonam jeszcze pozostałe próbki i przejdziemy do kolejnego etapu. Następnym elementem jest samo cięcie. Postaram się Wam to trochę rozrysować, żeby było bardziej jasne. Jeśli mamy skórę, tu jest lico, mizdra. Dobra, trochę problemy z pisownią. Obrócę to do Was. Zazwyczaj tnie się skórę po prostu pionowo. Ja tnę, oczywiście jeśli sytuacja na to pozwala, no w większości przypadków można tak ciąć, tnę lekko pod skosem. To jest bardzo mały skos, ale bardzo usprawnia mi to pracę przy polerowaniu krawędzi, ponieważ jeśli sklejam dwie warstwy skóry ze sobą, to jeśli utnę je prosto i przy szlifowaniu muszę ścierać całą tą krawędź, całą grubość tej skóry. I po sfazowaniu, jeśli miałem tu jakiekolwiek wcięcie, które powstało w wyniku jakby nierównego cięcia, to muszę ścierać całą tą powierzchnię tej skóry. Tu mi się może ta krawędź znowu wywijać, później muszę ją znowu fazować.
No i może być tak, że będziemy tu fazować, tu szlifować i zawsze nam będzie powstawać taka krawędź z wcięciem na środku. Jeśli tnę skórę lekko pod kątem, tak jak tutaj, to żeby doprowadzić tą krawędź do równości, zaczynam ścierać jakby ten czubek tylko i idę w tą stronę. Jest dużo mniej materiału do zeszlifowania, więc szybciej to się wykonuje po prostu, a sama krawędź już otrzymuje jakby zaoblony taki kształt, więc jeśli sfazujemy jeszcze tutaj krawędź, to od razu otrzymujemy taki ładny łuk na krawędzi. Tu jest dużo więcej pracy, tu jest dużo mniej pracy. Tak samo jeśli sklejam więcej warstw, to tnę pierwszą, tnę środkową warstwę, trochę większą, po to, że jak tą górną mam lekko pod łukiem, tą docinam na równo i końcową warstwę doklejam od dołu znowu z łukiem. Więc znowu otrzymuję już jakby wstępny taki kształt tej krawędzi i mam dużo mniej pracy, żeby otrzymać ten łuk, bo nie muszę szlifować tych 3 warstw skóry całej grubości, tylko jakby zaczynam od tego środka i idę w kierunku tutaj w głąb. No i w sumie najbardziej idealną opcją, jaka może być, to jest docięcie krawędzi już po sklejeniu. Czyli rysujemy wstępnie jakiś szablon, kleimy po krawędziach i po sklejeniu docinamy tą krawędź na równo. Tutaj jest faza. Więc ta krawędź po cięciu nożem jest zawsze równa, no jest już taka wstępnie już wygładzona, więc samo polerowanie no to jest bardziej tylko kosmetyka, no i zajmuje to bardzo mało czasu. Więc na wstępie polecam ciąć pod niewielkim kątem, tak żeby tylko otrzymać lekkie uwypuklenie w miejscu łączenia tych warstw. Zobaczycie to w kolejnym etapie. Bardzo to przyspiesza pracę, no i efekt jest prawie zawsze dobry. Jeśli też zastosujecie te pozostałe elementy. Do polerowania krawędzi potrzebna nam będzie woda, zwykła, najzwyklejsza i coś takiego jak tokonole. Z pozostałych rzeczy to oczywiście gładzik czy slicker. Ja często zamiast tego używam zwykłej bawełnianej szmatki, najlepiej biała, żeby nam nic nie pofarbowało. A do samego szlifowania zazwyczaj używa się papieru ściernego. No ja już go nie używam od dawna. Używam coś takiego, pilniki kosmetyczne. To jest fajne, że zrobione są na takiej gąbce, która dopasowuje się też do krawędzi tej skóry i ładnie ją zaobla. Pilnik też kosmetyczny do zgrubnego takiego zeszlifowania i to polerka, no i na koniec woda i tokonole i to wszystko. Bez zbędnych udziwnień, jakichś kombinacji. Zaraz zobaczycie jak to wygląda. Przygotowałem 3 próbki. Pierwsza próbka jest wykonana z tą lekko ściętą pod skosem krawędzią. Tu jest bardzo cienka warstwa kleju, mocno dociśnięte, także to jest jakby jedna z tych najlepszych opcji. Dwójka to będzie po prostu ścięcie tej krawędzi dodatkowe już po klejeniu. Zobaczymy jak to wyjdzie. Trójka, za dużo kleju, słaby docisk. Podzielimy sobie to wszystko jeszcze na pół i pół będziemy polerować wodą, pół tokonole. Ja sobie już to poopisuję i zaczniemy od dwójki, czyli od tej jakby najbardziej idealnej sytuacji, gdzie możemy ściąć tą krawędź. Ja używam plastikowych linijek ze względu na własne bezpieczeństwo i żebym mógł jeszcze tymi rękami coś robić. Ze względu takiego, że tnąc po metalowej linijce wzdłuż, jeśli to ostrze nam najedzie, to zachowuje się jak na szkle.
Nawet nie zdążymy zauważyć, kiedy się przetniemy i to ostrze będzie w naszym palcu, czy jeszcze coś gorszego. Także plastikowa linijka. Będziemy co prawda ścinać z czasem tą krawędź, ale też warto wyrobić sobie taki nawyk, żeby nie dociskać tego ostrza do linijki, tylko jakby prowadzić to ostrze przy linijce. No i dotniemy teraz krawędź. Najlepiej jednym ruchem pewnym, tak żeby ta krawędź nie miała jakby dwóch warstw po docinaniu. Zobaczmy. No ta krawędź, można powiedzieć, że już wygląda dobrze. O, tutaj chyba widać, jak się błyszczy. Warto korzystać właśnie z tych dobrych jakościowo skór, ponieważ no, są troszkę droższe, no, ale znacznie przyspieszają naszą pracę, więc w ostatecznym rozrachunku no, jesteśmy i tak na plus. Sfazujemy lekko krawędzie i przepolerujemy. Ja już tutaj bym nawet pilnika tego nie używał, tylko tą polerką lekko z grubsza nakładamy wodę. I polerujemy. Ja nie czekam, aż wyschnie, ta woda wsiąknie. Tylko póki ta krawędź jeszcze jest mokra, mogę też ją trochę uformować na mokro tymi kanałkami, które są w tym gładziku. Czekamy chwilę, aż to przeschnie i zrobimy drugą krawędź w stokonole. Nakładamy cienką warstwę. I także póki jeszcze jest mokre, szlifuję. Tutaj widać, jak ta pianka się poddaje i ładnie zaobla nam tą krawędź też. Jak widać, ta warstwa kleju jest bardzo cienka i wygląda, jakby to był jeden płat skóry. Minimalna tylko taka kreska jest na łączeniu. Staramy się właśnie jak najbardziej cienką tą warstwę kleju nakładać. I nałożymy drugą warstwę. I korzystam ze szmatki. Jeszcze poprawimy sobie to po wodzie. Zajęło nam to dosłownie chwilkę. Można dłużej nad tym siedzieć, krócej. Zależy, jaki efekt chcemy uzyskać. Teraz przejdziemy do tej próbki, która jest ścięta lekko pod kątem. Myślę, że tu widać to delikatnie. I na samym początku zeszlifowujemy jakby tylko ten garb na środku. To pozwoli nam na szybkie uzyskanie już równej krawędzi. I zacznę od tokonole. I szlifuję póki mokre. Krawędź zacznie się robić taka biała. No to jest dla mnie znak, że nakładam kolejną warstwę. I używam teraz polerki. Ponownie ta warstwa robi się biała. Teraz sfazuję. Jak mam sfazowane te krawędzie, zrobiłem tylko tu do linii środkowej. Nakładam kolejną warstwę. Już widać, ta krawędź zaczyna się błyszczeć. I po sfazowaniu krawędzi jeszcze raz tą polerką ponownie krawędź zrobiła się taka lekko biała. I to ostatnia warstwa
Wszystko robię na mokrym. Nie czekam aż to wyschnie. I na koniec szmatka. No i proszę bardzo. Tak to wygląda. Tutaj widać jeszcze niewypolerowaną krawędź. To jest wypolerowana. Wydaje mi się, że nakład pracy jest w sumie minimalny. Nawet jak sobie przypomnę kiedyś, jak polerowałem te krawędzie, to potrzebowałem duży zapas papieru ściernego i bardzo dużo czasu, żeby to doprowadzić do jakiegoś stanu, żeby to wyglądało ładnie. I teraz woda. Najpierw z grubsza lekko przeszlifuję, później polerka. Teraz ta krawędź ładnie nam się tu wywinęła, więc dokończymy to fazowanie. Minimalnie już wody. Mi się wydaje, że tym razem przewagę ma to Conole. Jeszcze poczekamy chwilkę, aż ta krawędź po wodzie wyschnie i jeszcze lekko ją przepoleruję. Zobaczymy, jaki będzie efekt końcowy. No ale wydaje mi się, że to Conole ma tutaj przewagę znowu. To sobie dosycha. To zajmiemy się teraz najgorszą opcją, czyli za dużo kleju i słaby docisk. No, dla ułatwienia zetnę tą krawędź na równo. Sobie lekko dam fory. Tutaj będzie ładnie widać. Ten klej tu wystaje, jakby tworzy dodatkową warstwę pomiędzy skórami. No i to jest najgorszy efekt, jaki możemy wykonać przy klejeniu. Dociąłem, sfazowałem krawędź. Zrobimy to z Conole, żeby uzyskać dobry efekt. Tutaj po cięciu już nie używam tego pilnika, ponieważ krawędź już jest dość równa. Tylko polerką lekko ześlifowuję. Myślę, że widać, ten klej zaczyna się jakby ten papier ścierny go zaczyna wyciągać z pomiędzy warstw skóry. To nie jest dobry efekt i chcemy tego unikać. No ale już dokończmy. Czuć też pod palcem ten klej. Myślę, że teraz dobrze to widać, co się zadziało. Nie wygląda to dobrze, mimo że mamy dobrą skórę i możemy poświęcić sporo czasu na polerowanie tego, to końcowy efekt może nie być dla nas satysfakcjonujący. Jeszcze przepolerujemy. Tutaj dobrze widać, jak ten klej wychodzi po prostu z pomiędzy tych dwóch warstw skóry i robi się taka bruzda na środku. Cały czas. Także tego unikamy. Już nie będę polerował tej drugiej strony, bo tutaj ten efekt wyszedł. Jest to, co chciałem Wam pokazać, więc nie ma sensu jakby drugi raz robić tego samego. Jeszcze zerkniemy sobie tylko na końcowe efekty. Można tego używać, ale jak widzieliście też to nie jest konieczne. Można szmatką to wykończyć. Woda to Conole. Wydaje mi się, że przy tym elemencie, gdzie jest cięte lekko na skos, gdzie musimy przeszlifować najpierw tym grubszym pilnikiem i polerką, to Conole mi się lepiej sprawdza, ale samo polerowanie też wodą wydaje mi się, że daje super efekt, więc można uznać, że jest dość porównywalnie. Mam nadzieję, że odcinek nie wyszedł za długi. Starałem się w miarę prężnie to wszystko Wam przekazać. Dajcie znać w komentarzu, czy przetestowaliście te metody, jakie macie efekty. Jeśli Wam się podobało, zostawcie łapkę i dziękuję Wam za oglądanie.